Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jak możesz zrobić cutscenkę w Unity, czyli jak ją dodać do swojej gry. Zaczynamy. Zaczynamy sobie w pustym projekcie Unity HDRP. Na razie tutaj jeszcze nic nie ma. Jak kliknę play, to po prostu będziemy sobie grać, w cudzysłowie oczywiście, w moją grę. Możemy się rozglądać i chodzić tutaj po scenie. Nic więcej nie możemy tworzyć. Ale chciałbym sprawić, aby gdy przejdę tutaj przez tą ścianę, odpaliła się cutscenka prezentująca ten pokój. I później znowu będziemy mogli grać. Jak to zrobić? Na start istotne jest to, żeby wejść w menu Window, tutaj zjechać trochę w dół i wybrać Package Manager. To okno pozwoli nam zainstalowanie paczek do Unity, które aktualnie nam będą potrzebne, czyli takich jakby dodatków do Unity. Jak wejdę tutaj w Packages in Project i zmienię to na Unity Registry, to tutaj wyświetlą mi się wszystkie zestawy paczek, które są dostępne, a na dole wszystkie paczki, które są dostępne. Nas interesować będzie Cinematic Studio, więc klikam sobie w Cinematic Studio. Zainstalują nam się te paczki, które są tutaj pokazane i klikam Install. Gdy to się zainstalowało, to po prostu zamykam okno i tyle. Nic więcej już nie musimy robić. No to teraz czas na stworzenie w ogóle tej cutscenki. Instalowaliśmy te dodatki po to, żeby zyskać możliwość tworzenia animacji w timeline'ie i animacji z użyciem Cinemachine. Za chwilkę przez to wszystko przelecimy. Tutaj z lewej strony klikam prawym przyciskiem myszy, zlatuję w dół i wchodzę w Sequences. Tutaj Master Sequence. Tego nie będziesz miał, jeżeli nie zainstalowałeś tych paczek, które instalowaliśmy przed chwilą. Jak to dodam, pojawi nam się tutaj nowy obiekt z ikonką kamery. I ta ikonka kamery oznacza, że będziemy mogli tutaj robić cutscenkę, całą animację. Teraz kliknij tutaj z prawej strony 2 razy na New Master Sequence, żeby pojawił nam się nowy panel, w którym będziemy tworzyć naszą animację. Klikam na to i przeciągam tutaj w dół. I teraz w tym miejscu będziemy tworzyć animację. Tylko, żeby stworzyć tą animację, będziemy potrzebowali obiekty, które będziemy chcieli w ogóle animować. W moim przypadku myślę, że to będą po prostu kamery. W następnym filmie ogarniemy sobie, jak dodawać animacje do postaci, do kości i poruszać tymi postaciami, więc wszystko po kolei. Na razie spróbujemy dodać to do kamer. A jaki jest najlepszy sposób na dodawanie animacji do kamer? W Unity jest to Cinemachine. O tym też już był film, więc jeżeli jeszcze tego nie widziałeś, odsyłam do karty z prawej u góry albo do linku w opisie. Ogólnie Cinemachine to są takie wirtualne kamery, które będziemy dodawać do naszej sceny. Kliknę sobie znowu tutaj prawym przyciskiem myszy, zlecę w dół i tu gdzie jest Cinemachine i wybiorę Virtual Camera, po prostu pierwszą opcję. Teraz pojawiła nam się tutaj wirtualna kamera CMVCam1, która ma komponent Cinemachine Virtual Camera. A nasza główna kamera w naszej postaci dostała nową ikonkę i również dostała nowy komponent, tylko ten nazywa się Cinemachine Brain. I to oznacza, że teraz będziemy mogli przenosić naszą kamerę między jedną wirtualną kamerą, a drugą wirtualną kamerą. Będziemy mogli się tak przełączać. Zaraz zobaczysz, o co chodzi. Więc ja sobie polecę tam, gdzie chciałbym ustawić kamerę, na przykład mniej więcej tutaj. Teraz klikam na wirtualną kamerę lewym przyciskiem myszy i z myszką na środku ekranu wciskam Ctrl, Shift, F. I teraz kamera, tak jak widać tutaj po tym białym prostokąciku, podleciała do naszego widoku. I teraz ona po prostu znajduje się w tym miejscu, w którym się przed chwilą znajdowaliśmy. To działa dla wszystkich obiektów. Zaznaczasz obiekt, Ctrl, Shift, F i ten obiekt przyleci do twojego widoku. No to mamy już tą kamerę w tym miejscu, więc wejdę znowu do New Master Sequence. Zaznaczę tutaj tą kłódeczkę, żeby mi ten timeline nie znikał. Jeżeli nie mam tej kłódeczki, to kliknę na coś innego i timeline całkowicie zniknie. A nie chciałbym, żeby tak się działo. Wolę jednak cały czas mieć dostęp do timeline'u i przy okazji zmieniać pozycję mojej kamery. Więc kliknę sobie znowu na New Master Sequence. Tutaj wchodzę w kłódeczkę. I teraz mogę sobie klikać rzeczy i to mi nie będzie znikać. No i teraz będziemy mogli animować tą kamerę. Włączę sobie widok Game, żeby widzieć, co widzi gra i zrzucę to sobie na przykład tutaj na lewą stronę, żebym miał tylko po prostu podgląd, co się dzieje, a z prawej strony będę przeciągał kamerą i będę miał z lewej strony podgląd. Więc ustawię sobie tą kamerę mniej więcej w tym miejscu i teraz wrócę do hierarchii, klikam na nią, przeciągam w dół i upuszczam. Tutaj wybieram Add Animation Track. Gdy to dodam, doda mi się możliwość animacji mojej kamery. No to skoro to mam, to klikam ten czerwony przycisk i jesteśmy teraz w trybie nagrywania ruchu kamery. Więc przemieszczę sobie troszeczkę kamerę do przodu, wejdę sobie w ten podgląd i widać, że będziemy zaczynać z tego miejsca. Później odsunę mniej więcej tutaj, na 102 klatkę załóżmy, klikam, przeciągam i puszczam. I teraz idziemy sobie po naszej linii czasu, widzimy, że dodał nam się taki ruch kamery. Wyłączę teraz tryb nagrywania i kliknę play, żeby zobaczyć, jak wygląda nasza animacja. Kamera jedzie sobie do tyłu.
ten etap zaliczony, no to dodajmy sobie jeszcze jedną kamerę albo z dwie kamery, żeby sprawić, aby ta animacja faktycznie jakoś wyglądała, a nie tylko przełączenie do jednej kamery. Więc podlecę sobie gdzieś tutaj, powiedzmy, w to miejsce, przejdę do hierarchii, prawy przycisk myszy, Cinemachine, Virtual Camera. Dokładnie to, co robiliśmy wcześniej. Kamera od razu dodała się w miejscu, w którym ja stałem, więc wszystko w porządku. Klikam, przeciągam, upuszczam, Add Animation Track i teraz tam, gdzie się kończy ruch pierwszej kamery, mniej więcej w tym miejscu, znowu kliknę sobie nagrywaj, znowu wejdę w panel Game i troszeczkę przemieszczę kamerę. Dodała nam się tutaj klatka kluczowa, czyli takie miejsce, w którym będziemy zapisywać pozycję naszej kamery, obrót, skalę, czy co tam my chcemy sobie animować. Po prostu tutaj są zapisywane wszystkie właściwości w tej danej klatce. Przeskoczę sobie dalej gdzieś i przemieszczę ją, załóżmy, w prawo. Niech będzie taka animacja. I jak to wygląda? Spacja, żeby odpalić animację. Jest przejazd. Fajnie. No to co? Czas na jeszcze jedną, ostatnią kamerę. Myślę, że powinniśmy zacząć mniej więcej stąd. Prawy przycisk myszy, Cinemachine, Virtual Camera, dodała się kamera. Ponownie przeciągam ją tutaj w dół, wybieram Add Animation Track, kliknę tutaj gdzieś mniej więcej, nagrywanie, zaznaczam tą kamerę, wchodzę w Game, przemieszczam troszeczkę. Teraz przesunę troszkę linię czasu, mniej więcej tutaj. Umieszczę mój widok tam, gdzie chciałbym, aby kamera się zakończyła. Ctrl, Shift, F i kamera podleciała do moich oczu. I teraz widać, że mamy piękną animację przemieszczania się kamery i lekkiego obrotu nawet. Więc no, to już mamy z głowy. Teraz możemy zobaczyć, że gdy będziemy poruszać tą linią czasu, to najpierw rusza się jedna kamera, później druga i na samym końcu tutaj trzecia. Tylko, tak jak pewnie widzisz, z lewej strony w panelu Game widać tylko to, co się dzieje z ostatnią kamerą. Nie widzimy wszystkich kamer po kolei. Dzieje się tak dlatego, że musimy przełączać te kamery. Jedną musimy włączyć, inną musimy wyłączyć. Powinniśmy doprowadzić do tego, aby tylko jedna kamera zawsze była aktywna. Dzięki czemu będziemy patrzeć przez tą kamerę, a inne nie będą nam przeszkadzać. I żeby to zrobić ponownie, będziemy musieli wejść w panel hierarchii z lewej strony i teraz jeszcze raz przeciągnąć wszystkie trzy kamery tutaj na dół. Klikam sobie lewym przyciskiem myszy i przeciągam. Cyk. Tylko teraz, zamiast wybierać tutaj Add Animation Track, dodam sobie Add Activation Track. Jak to dodam, to pojawi się taki pasek. I ten pasek oznacza, że w tej przestrzeni tutaj ta kamera będzie aktywna. Gdy nasza linia czasu wyjedzie tutaj poza obszar, to wtedy ta kamera się po prostu wyłączy. I to nam bardzo dużo da. Za chwilkę Ci pokażę, jak to działa. Ale na razie klikam i przeciągam kolejne kamery. Teraz kamerę drugą, Add Activation Track i kamerę trzecią, Add Activation Track. Gdy wejdę teraz w Game i będę przemieszczał timeline'em, to widać, że teraz patrzymy na ostatnią kamerę, dlatego że mamy aktywne 3 kamery. I gdy wyjadę, cyk, to wszystkie kamery znikają. Nie ma już tutaj tych czerwonych ikonek kamer, dlatego że nie są już aktywne. Dlatego ja teraz po prostu będę musiał ustawić tak te active paski, żeby kamery się pojawiały i zanikały tylko tam, gdzie jest ich animacja. Czyli sobie przeciągnę w ten sposób i teraz tego przeciągnę stąd, bo tutaj jest ta klatka kluczowa, gdzie to się rozpoczyna i tutaj. I teraz, gdy sobie zobaczymy z lewej strony tutaj, wciskam play, mamy najpierw aktywną tą kamerę, później tą kamerę i na samym końcu tą kamerę. Działa dokładnie tak, jakbyśmy tego chcieli. Dzięki temu, że dodaliśmy to active, przełączamy i mówimy, że teraz jest aktywna pierwsza kamera, teraz druga, a teraz trzecia. Tylko teraz, gdy kliknę play, żeby zacząć w ogóle grać w moją grę, to zobaczymy coś dziwnego. Animacja się odgrywa, ale ja bym chciał grać w moją grę. Dlaczego nie mogę grać w moją grę? Jeżeli pamiętasz z początku materiału, ja mogłem tutaj chodzić i rozglądać się na boki, a teraz nie mogę. Dlaczego? Dlatego, że będziemy musieli troszeczkę zmodyfikować kamerę gracza, bo na razie sam gracz, który jest w tym miejscu, miał tutaj kamerę, nawet tutaj widać, że ma main kamera, tylko że ta kamera jest przyciągana do wirtualnych kamer, które przed chwilą stworzyliśmy. To może wydawać się troszkę skomplikowane, więc już wyjaśniam, na spokojnie. Stworzyliśmy tutaj 3 wirtualne kamery. Wirtualne kamery to są te z czerwoną ikonką w tym miejscu. Do tych wirtualnych kamer główna kamera, która jest tutaj, main kamera, która ma komponent kamera, jest przyciągana, czyli te wirtualne kamery to są po prostu miejsca, do których kamera główna będzie przylatywała.
I dlatego ona odleciała z naszego gracza. Jest jakby kamera gracza wyrzucona gdzieś tam w naszą cutscenkę. A tego byśmy nie chcieli. Dlatego będziemy musieli zmodyfikować samego gracza. Ten gracz to jest ten domyślny gracz, który był już tutaj od samego początku w tym szablonie. Jeżeli masz jakiegoś innego, to możesz zrobić coś takiego, jak teraz będziemy robić, tylko w swoim graczu. Może się to troszkę różnić, ale pokażę Ci, jak to zrobić i dlaczego w ogóle to robimy, co jest mega istotne. Na samym początku kliknę sobie prawym przyciskiem myszy na tego gracza i tutaj, gdzie jest prefab, wybiorę Unpack, dzięki czemu ta ikonka nie będzie już niebieska, a zrobi się biała. I umożliwi nam to wzięcie tej kamery i przeciągnięcie poza naszego gracza. Cyk. Teraz kamera wyskoczyła z naszego gracza. W graczu nie mamy już kamery. Mamy tylko taką kolizję, którą teraz widzisz i nic więcej. I teraz, skoro wyrzuciliśmy już kamerę z gracza, to teraz dodamy do gracza wirtualną kamerę. Dzięki czemu to będzie kolejne miejsce, do którego nasza kamera główna będzie mogła się przyciągnąć. Klikam prawym przyciskiem myszy, zlatuję w dół i wybieram Virtual Camera. Dodaliśmy nową wirtualną kamerę. Jak zobaczę, gdzie ona jest, to zauważę, że jest w takim dziwnym miejscu. Nasz gracz stoi tutaj, a kamera jest tutaj. Nie za bardzo to działa. Więc będziemy musieli przeciągnąć tą kamerę, tak aby symulowała ona to, że gracz patrzy ze swoich własnych oczu. Dlatego kliknę teraz na tą kamerę i tutaj w Position z prawej u góry wpiszę 0, 0, 0 i w Rotation również 0, 0, 0. Dzięki czemu kamera została idealnie wyśrodkowana. Tutaj jest nasz gracz, a tutaj jest kamera. Więc teraz klikam na kamerę i przeciągam troszkę w górę. Kliknę na gracza, żeby zobaczyć naszą kolizję. No i myślę, że mniej więcej się zgadza. Może nawet troszeczkę w dół. Mamy już kamerę gracza. Więc co? Będzie teraz działać? Klikam play i znowu mamy tylko i wyłącznie naszą animację. Bez sensu. No nie do końca bez sensu, bo zauważ, że na samym początku mamy wszystkie kamery aktywne. Te kamery są cały czas aktywne, więc nasza kamera automatycznie przeskakuje do tamtych kamer, bo mówimy, że teraz ma być aktywna ta kamera. Teraz ta, a teraz ta. Dlatego powinniśmy teraz zaznaczyć wszystkie te kamery. Wciskam Ctrl i zaznaczam te kamery. I tutaj z prawej u góry odznaczam tą opcję. Jak ją kliknę, to te kamery się wyłączą. Czyli domyślnie będą one całkowicie wyłączone. I dopiero gdy ta animacja będzie odtwarzana, będą one się włączać. Klikam play, żeby zobaczyć, jak to w ogóle teraz działa. No i widziałeś? Na samym początku mieliśmy kamerę przyczepioną do gracza i dopiero później przeskoczyła tutaj, do tej cutscenki. Czyli już jest lepiej, ale jeszcze nie do końca, bo chciałbym, aby ta animacja odpalała się tylko wtedy, gdy przejdę tutaj przez to miejsce. A wcześniej, żebym mógł sobie dowolnie chodzić, gdzie sobie chcę. Więc tutaj właśnie przychodzi troszeczkę tej technicznej wiedzy, nie tylko tej artystycznej wiedzy. Wejdę sobie tutaj w New Master Sequence i z prawej strony, tam gdzie jest Play on Awake, odznaczę tą opcję, żeby nie była kliknięta. Gdy teraz wejdę w play, to zobaczymy, że nasza animacja nie będzie się odgrywała od samego początku. Będę mógł sobie chodzić, gdy przejdziemy nawet przez to, to też nie będzie odtwarzała się animacja. Animacja jest, ale jej nie odpalamy. Jeszcze zauważ, że mamy problem z kamerą. Nie wiem, czy ty też tak będziesz miał, prawdopodobnie tak. Mogę rozglądać się na boki kamerą, ale nie mogę patrzeć góra-dół. To dlatego, że nie przerzuciliśmy razem z naszą kamerą jednego skryptu, jednego komponentu, który był przyczepiony do tej kamery. Zobaczmy sobie main camera i zlecę tutaj w dół. Tutaj jest komponent o nazwie Look with Mouse. A w tej naszej wirtualnej kamerze, do której jest przyciągana, nie ma tego komponentu. Więc kliknę Add Component i wpiszę Look with Mouse. Wybieram ten komponent i klikam na niego. Został dodany, tylko teraz jeszcze tutaj, jak widzisz, mamy coś takiego jak Player Body. Jest ustawiony na None. Czyli tutaj po prostu będziemy musieli przeciągnąć ciało naszego gracza, powiedzmy. A ciałem naszego gracza jest ten Player Controller FPS. Klikam, przeciągam i upuszczam. I teraz prawdopodobnie, gdy kliknę play, będziemy mogli się bez problemu rozglądać, bo odzyskaliśmy możliwość poruszania myszką na wszystkie strony. Mogę patrzeć w dół, w górę i nie ma tutaj żadnego problemu. Okej, więc to już naprawione, ale jak sprawić, aby odpalać tą animację faktycznie, gdy przejdziemy przez tamten element? No, możemy to całkiem prosto zrobić, mi się zdaje. Gdy wejdziemy w New Master Sequence w tym miejscu i podlecę do tego miejsca, gdzie chciałbym uruchomić naszą animację, to powinniśmy teraz dodać tutaj kolizję, jakiś obiekt, który będzie wyzwalał naszą animację. Taką bramkę jakby. Gdy przejdziemy przez tą bramkę, to odpali się nasza animacja. Założenie myślę, że całkiem proste. Dlatego tutaj, gdzie jest Add Component z prawej strony, kliknę Add Component i tym razem nie będę dodawał Look with Mouse, bo to już dodawaliśmy. Teraz dodam po prostu Box. Box Collider. Coś takiego. Gdy to mam dodane, to nam będzie właśnie tworzyło tą kolizję, ten taki
trigger, że gdy przez to przejdziemy, to wtedy uruchomi się jakaś logika. Jak zauważysz, nasz trigger jest tutaj w pozycji 000. Poleciał sobie gdzieś mega daleko. Dlatego przejdę sobie tutaj do panelu z prawej strony i tam, gdzie mamy center, mamy też jego koordynaty, jego pozycję. Więc jak będę tym przeciągał, to nasz cube również będzie przejeżdżał sobie w bok. Więc przelecę sobie tutaj w to miejsce, gdzie chcę, żeby to było i przeciągnę tą kostkę, żeby ona również tutaj była. Gdy już jest w tym miejscu, w którym chciałbyś, żeby była, to teraz kliknij ten przycisk z prawej strony. Wtedy pojawią się takie kropeczki na naszej kostce i będziemy mogli edytować jej rozmiar. Wystarczy, że sobie kliknę i przeciągnę w lewo. I wtedy ona się powiększy. Chodzi nam o to, żeby zająć cały ten obszar, żeby gracz nie mógł tędy przejść bez przechodzenia przez ten trigger, przez tą kostkę. No to mamy to. Teraz kliknę play, żeby sprawdzić, jak to działa i czy w ogóle coś działa, czy w ogóle coś się zmieniło. Idę sobie do przodu i gdy dochodzę tutaj, nie możemy przejść. To, co dodaliśmy, ta kostka nas całkowicie blokuje. A blokuje dlatego, że ten collider jest domyślnie kolizją. Czyli blokuje wszystkie inne obiekty z kolizją. Więc żeby ta kostka nas nie blokowała, potrzebujemy to is-trigger włączyć na true. Na tak. Po prostu musimy to kliknąć. I teraz, gdy będziemy przechodzić przez tą kostkę, nie będzie żadnego problemu, nic nas nie będzie blokowało. Ale najważniejsze jest to, że ta kostka dalej tam będzie sobie stała. Tak jak widzisz, przechodzę przez to. Więc teraz przechodzimy do czegoś, co może troszkę boleć. Tak minimalnie będzie boleć. Będziemy tworzyć skrypt. Dopiszemy dosłownie jedną linijkę, może 2 linijki, ale będzie to bardzo szybkie, więc na spokojnie przez to przejdziemy. Klikam prawym przyciskiem myszy tutaj na dole, wchodzę w Create i wybieram C# Script. Tworzył nam się nowy skrypt, po prostu klikam na to 2 razy i prawdopodobnie uruchomi ci się Visual Studio. I w tym programie będziemy troszkę edytować ten skrypt. Jeszcze na samym początku chciałbym ci powiedzieć, że nie musisz znać tutaj programowania, żeby podążać za poradnikiem. Wszystko będzie pokazane po kolei, na spokojnie, nie będzie żadnego problemu, po prostu będziesz musiał przepisać to, co ja tutaj napiszę. Nie trzeba znać żadnego programowania. Tak wygląda nasz skrypt na samym początku. To jest pusty skrypt, który nic nie robi. Zupełnie. I będziemy go teraz lekko uzupełniać, żeby robił to, co my chcemy, bo teraz jest po prostu bezużyteczny. Na samym początku chciałbym sprawdzić, jak mogę wykonać moją animację, tą, którą stworzyłem, bo teraz ta animacja nie wykonuje się na starcie mojej gry. To, co jest tutaj w start, między tymi nawiasami, będzie wykonywało się na starcie naszej gry. Więc tutaj muszę coś wpisać, żeby ta animacja została wykonana. Gdy wrócę do Unity, to zobaczę, że mój komponent, który odpowiada za animację, nazywa się Playable Director. I właśnie do niego będziemy musieli się dostać przez nasz skrypt. Więc wracam do skryptu i tutaj w start wpisuję get component. Będą nawet wyświetlały się takie podpowiedzi. I teraz bierzemy jakiś komponent. Musimy teraz powiedzieć, jaki komponent w ogóle chcemy wziąć. Aby to zrobić, powinniśmy wpisać nawiasy takie trójkątne. I tak jak pamiętasz, nasz komponent to był Playable Director, więc piszę p, l, a, a. I jak pewnie zauważyłeś, tutaj pojawiło się coś takiego jak Playable Director. Po prostu klikam Enter i to od razu tutaj wskoczy. Teraz dokończę to, wpisując jeszcze nawiasy po bokach i to jest prawie cała linijka. Teraz mamy nasz komponent i chcemy coś zrobić z tym komponentem. Co możemy zrobić? My chcemy uruchomić animację, więc po prostu wpisuję play. Jest tutaj funkcja play. Klikam Enter, cyk i wskoczyła nasza funkcja play. Wzięliśmy ten komponent i z tego komponentu uruchomiliśmy animację. Przetestujmy to teraz w Unity, ale najpierw, jeszcze zanim do tego przejdziemy, kliknij na ten skrypt i przeciągnij tutaj z prawej strony do naszego New Master Sequence, dzięki czemu podłączymy ten skrypt pod ten obiekt i w ogóle będzie mógł działać. Bez podłączenia nie będzie on działał. Kliknę play. I tak jak widzisz, dostaliśmy podobny efekt, jaki mieliśmy na samym początku. Czyli gra się rozpoczyna i nasza kamera od razu wylatuje z naszych oczu. Czyli dokładnie to, co chciałem przetestować. Jak popatrzymy tutaj, to widać, że wykonuje się dokładnie to, co chcieliśmy. Czyli na starcie naszej gry uruchamia się animacja. Teraz tylko trzeba przemieścić tą linijkę w taki sposób, żeby uruchamiała się nie na starcie gry, a w momencie, w którym przejdziemy przez tamtą kostkę, którą ustawiliśmy. Dlatego zaznaczę tą linijkę tutaj i wcisnę Ctrl+C, żeby ją skopiować. Teraz zaznaczę wszystko, co znajduje się w tym public class między tymi dwoma nawiasami i zwyczajnie usunę. Nie będzie nam to potrzebne. To był tylko taki test. Skoro wiemy, że to działa, to możemy przejść do kolejnego etapu. A kolejnym etapem będzie właśnie odpalenie skryptu, gdy przechodzimy przez kostkę. Pamiętasz pewnie, że w Unity zaznaczyliśmy tutaj opcję is-trigger. I jeżeli masz zaznaczoną tą opcję, to bez problemu będziesz mógł to wykonać. Teraz wpisujemy tutaj on, tree i jest coś takiego jak on, trigger, enter.
wybieram to i stworzy nam się już cała funkcja. Teraz Ctrl V, żeby wkleić to, co faktycznie chcemy wykonać i nasz skrypt jest gotowy. W całości. Już więcej nie musimy nic pisać. Tutaj mówimy, że gdy jakiś obiekt przejdzie przez naszą kostkę, uruchom animację. No dobra, to skoro w teorii działa, to sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce. Kliknąłem play i idę w tym kierunku. Przechodzę przez to i cyk, nasza animacja wyskakuje, odpala się nasza animacja, którą zrobiliśmy wcześniej i wszystko jest gotowe. Teraz jeszcze bym chciał, żeby nasza kamera wróciła na sam koniec do naszej postaci, żebym znowu mógł grać. Tutaj na szczęście nie musimy wchodzić już więcej w programowanie, wystarczy, że wejdę tutaj na samym dole w timeline i przeciągnę ten pasek ostatniej kamery troszeczkę w lewo. I wtedy automatycznie nasza kamera będzie się przełączać z powrotem do kamery naszego gracza. I cyk, kamera wróciła i znowu możemy sobie chodzić i rozglądać się. Jeszcze na sam koniec pokażę Ci jeden ciekawy tip. Gdy wejdziemy tutaj w kamera i zlecimy w dół, to z prawej strony na dole jest coś takiego jak Default Blend. W tym miejscu mamy opcję Default Blend. I jeżeli tą opcję zmienię z Is In Out na Cut, to będziemy mieli ostre przejścia. A jeżeli wybierzemy cokolwiek innego z tej listy, to będziemy mieli gładkie przejścia. Przed chwilą mieliśmy gładkie przejścia. Ta kamera latała z jednego punktu do drugiego bardzo gładko. A teraz będzie cyk, cyk, po prostu jest cięcie ostre. I przeskakujemy z powrotem do naszego gracza. I znowu możemy grać. No i to jest wszystko, co chciałem Ci pokazać. Mam nadzieję, że te skrypty Ciebie nie przeraziły, bo to są dosłownie tam 1 czy 2 linijki, nic więcej nie musimy pisać, reszta dzieje się całkowicie w edytorze. A bez tych linijek w skryptach nie bylibyśmy w stanie po prostu uruchomić naszej animacji, no bo to jest jakaś logika, którą trzeba wykonać. Materiał zrobił się troszkę długi, ale mam nadzieję, że okazał się przydatny i teraz będziesz sam mógł zrobić swoje własne animacje do swojej gry. Więc dzięki za oglądanie i do następnego.